Cześć, ja nazywam się Bartek Szyma i mam dzisiaj przyjemność zaprosić Was na analizę bardzo ciekawej spółki wzrostowej, która ma szansę przynieść inwestorom dwucyfrowe stopy zwrotu. Zaczynamy! Mowa oczywiście o spółce, jaką jest Amazon. Amazon to jeden z najlepszych podmiotów moim zdaniem na rynku amerykańskim, szczególnie jeżeli chodzi o spółki typowo wzrostowe. Jest to podmiot, który w ostatnich 5 latach był w stanie zwiększać swoje przychody ze sprzedaży około 32,5% średnio rocznie. EBITDA w tym samym czasie rosła około 38-49% średnio rocznie, zysk na akcję około 81% i gotówka generowana w trakcie działalności operacyjnej około 40,6%. I w tym samym czasie spółka była w stanie skupować z rynku około 1,42% swoich akcji. Oczywiście wszystkie wartości są średnioroczne. Bazując na popularnym wskaźniku, jakiego wielu inwestorów lubi używać, czyli wskaźniku Price to Earnings, mogłoby się wydawać, że ten podmiot jest potwornie drogi. Bieżący poziom tego wskaźnika wynosi około 64 punkty, natomiast to jest jeszcze nic w stosunku do tych wartości, jakie obserwowaliśmy kilka lat temu, gdzie wartość tego wskaźnika potrafiła sięgać powyżej 250. Natomiast dużo lepszymi narzędziami do wyceny takiej spółki jak Amazon jest gotówka, jaką ta spółka generuje w trakcie swojej działalności operacyjnej, lub EBITDA i tutaj wygląda to zdecydowanie lepiej. Price to Cash from Operations jest obecnie na poziomie około 25, a Price to EBITDA to około 37. Oczywiście bazując na klasycznych metodach wyceny, ta spółka i takie poziomy tych wskaźników wydawałyby się wartościami praktycznie inwestycyjnymi. Natomiast jeżeli zobaczymy na historię, to będzie widać wyraźnie, że spółka jest tańsza niż to wcześniej bywało, jest nieco bardziej atrakcyjna w stosunku do swoich historycznych wycen. Dodatkowo spółka jest zadłużona w stopniu bardzo umiarkowanym, właściwie bardzo niewielkim. Chwilowy, bieżący poziom zadłużenia to zaledwie 0,77% kapitalizacji Amazona, stanowi to około 13,1 miliarda dolarów, a wskaźnik debt to EBITDA jest w bardzo komfortowym miejscu, jest zdecydowanie poniżej 2. Przyglądając się temu, czego możemy oczekiwać po spółce w najbliższych latach, zobaczmy, jakie są oczekiwania na najbliższy kwartał. Teraz ważna informacja, spółka będzie publikowała swoje wyniki w czwartek 28 października, czyli w dniu, w którym umieściłem tą analizę na YouTubie. I tak możemy się spodziewać, że generalny konsensus co do zysku na akcję tej spółki to $8,92. Sprzedaż powinna wynieść około 111,6 miliarda dolarów. Spółka powinna opublikować te dzisiejsze wyniki po zakończeniu sesji, a do tej pory za ostatnie 4 kwartały ruch czy zmiana ceny w dniu ogłoszenia wyników to było plus minus 4%, natomiast w tydzień po ogłoszeniu wyników spółka miała tendencję do przeceniania się o około 2,6%. Jest to o tyle ciekawe, że Amazon jako podmiot ma tendencję do zaskakiwania zdecydowanie in plus, jeżeli chodzi o wyniki. Tutaj jest zaprezentowany wykres tzw. earnings surprise, czyli zaskoczenia wynikami na poziomie EPS-u, a więc jak widać za ostatnie 4 lata spółka była w stanie praktycznie poza 3 wyjątkami, gdzie delikatnie minęła się z prognozami, które w stosunku do niej mieli analitycy, zazwyczaj była w stanie przekraczać te prognozy i to często przekraczać o bardzo, bardzo porządny poziom. Analitycy oczekują, że spółka będzie rosła bardzo dynamicznie. Wprawdzie w ostatnich miesiącach te prognozy są delikatnie przycinane, natomiast wciąż jest to podmiot, który ma średnio prognozowane tempo rozwoju na poziomie około 32,2%, jeżeli popatrzymy na rok 2021 do 2026, a wyjmując ten 2021, który właściwie już zmierza ku końcowi, mamy średnie spodziewane tempo wzrostu zysku na akcję na poziomie 33,5%. Są to wyniki naprawdę bardzo dobre i zdecydowanie spółka nie jest obecnie zbyt droga, ale o tym za chwilę. Szybki rzut oka na to, czym zajmuje się Amazon jako podmiot. Spółka działa w 3 segmentach. W segmencie, który określilibyśmy jako sklep i jego części, która działa w Ameryce Północnej. Ta część odpowiada za 61% przychodów spółki, przychodów ze sprzedaży. Sekcja międzynarodowa, czy część międzynarodowa, czyli przychody ze sprzedaży w
tutaj otwieram cudzysłów, w sklepie, ale generowane poza Ameryką Północną, oraz AWS, czyli rozwiązania chmurowe. AWS odpowiada tylko i wyłącznie za 11% przychodów ze sprzedaży. Natomiast zdecydowanie inaczej wygląda ta sytuacja, jeżeli spojrzymy sobie na zysk operacyjny generowany w poszczególnych segmentach. I tak mamy około 39% tego zysku operacyjnego pochodzi ze sprzedaży w Ameryce Północnej, 14% międzynarodowo i sekcja AWS, czyli chmura, to jest 47%, więc zdecydowanie najważniejszym segmentem dla spółki na chwilę obecną są rozwiązania chmurowe, które wciąż odpowiadają za całkiem niedużą ilość, czy całkiem niskie wyniki mają w sprzedaży, udziałów w sprzedaży, natomiast dosyć wysokie są te udziały w zysku operacyjnym. Patrząc na to, jak rosły dwa najważniejsze segmenty, w 2020 roku North America rósł o 32%, natomiast w 2021 ten segment był w stanie wygenerować wzrost na poziomie 162%. Usługi chmurowe, czyli AWS, w 2020 roku urosły o 68%, natomiast w 2021 o 41%. Amazon jest liderem, jeżeli chodzi o dostarczanie rozwiązań chmurowych i to jest być może delikatny minus, ponieważ spółka na chwilę obecną jest w stanie co najwyżej utrzymywać swój udział w rynku. Od 2017 roku udział Amazona w tym rynku to około 32-33%, natomiast zdecydowanie Amazon czuje na plecach oddech Microsoftu i Google'a, które w tym samym czasie są w stanie praktycznie podwoić swój wcześniejszy udział. Oczywiście dla Amazona ta w cudzysłowie zła wiadomość jest głównie taka, że no po pierwsze być może zaczną się jakieś wojny cenowe, aczkolwiek ten rynek wciąż ma szansę rosnąć w tempie 20 kilku procent w kolejnych latach, więc jeżeli spółce uda się chociażby utrzymać ten poziom, który ma obecnie, to i tak to będzie całkiem dobra wiadomość. Przechodząc do wyceny, tak jak wspominałem, wskaźnik Price to Earnings nie jest najlepszym miernikiem dla tego typu podmiotów. W 2017 roku jego poziom sięgał ponad 250 punktów, w 2016 150, natomiast obecnie wartość wskaźnika Price to Earnings dla spółki to jest około 64 punkty. Dużo lepszym natomiast rozwiązaniem, dużo lepszym narzędziem do wykorzystania w przypadku takiej spółki jest cena do cashu generowanego w trakcie działalności operacyjnej i tu widać bardzo stabilną wycenę na poziomie 20 kilku punktów w ostatnich 4 latach. Oznacza to mniej więcej tyle, że w ciągu od 2016 roku inwestorzy byli skłonni płacić trochę powyżej $20 za $1 gotówki generowanego przez Amazona w trakcie jej działalności operacyjnej. Poziom tego wskaźnika jest dosyć stały, z delikatnym wyskokiem w 2017 roku, ale generalnie jak widać spółka jest wyceniana w dosyć stabilny sposób i to jest jak widać narzędzie, którym powinniśmy oceniać tego typu podmioty. Bardzo podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku EBITDA i znowu widzimy, że inwestorzy są skłonni płacić powyżej $25 za $1 generowanego przez tą spółkę w EBITDA. Podsumowując, Amazon ma naprawdę szansę przynieść inwestorom dwucyfrowe stopy zwrotu w kolejnych latach. Oczywiście tutaj bardzo ważne założenie, jeżeli spółka zrealizuje prognozy, natomiast bazując na tych wynikach historycznych, na tym co spółka pokazywała w ciągu ostatnich 5 lat, jesteśmy gotowi, czy ja jestem gotowy uwierzyć w to, że te prognozy powinny być zrealizowane. Jakby nie ma powodu przypuszczać, że te prognozy są naciągnięte, czy nie są możliwe do zrealizowania dla spółki. Obecnie Amazon wyceniany jest dość przyzwoicie. Oczywiście ponownie nie wskaźnikiem Price to Earnings, ale jeżeli chodzi o wycenę w stosunku do tego, ile gotówki generuje w trakcie działalności operacyjnej, mamy te poziomy w miarę stabilne i w miarę przyzwoite jak dla takiego podmiotu, jak dla podmiotu, który ma rosnąć w tempie powyżej 30% średniorocznie. No i oczywiście dla mnie informacja bardzo istotna, czy dla mnie taka strategia, którą ja przyjmuję, to poczekać na to, co się będzie działo po wynikach. Jeżeli nastąpi jakaś większa przecena, to będzie to na pewno jakiś ciekawy moment do zwiększenia pozycji, jaką mam w akcjach tej spółki. Na sam koniec ważne zastrzeżenie, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, w związku z czym żadna z tych informacji, które tutaj przedstawiłem, nie jest poradą inwestycyjną i pamiętajcie o tym, żeby przeprowadzić analizę we własnym zakresie. Dzięki i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.